To jest urządzenie wyprodukowane przez Spółdzielnię Pracy Wspólnota w Krakowie. Podkreślam, wspólnota to jest taka trochę jeszcze archaiczna forma. Zmienny strumień magnetyczny przyrządu przecinający uzwojenie twornika wytwarza w nim siłę elektromagnetyczną, podobnie jak w uzwojeniu wtórnym transformatora. Czyli podsumowując budowę tego urządzenia, mamy w zasadzie taki w pewnym sensie transformator zacznie dosyć wyraźnie drgać i brzęczeć. To będzie troszkę jak w przypadku takiego dzwonka. Teraz uzwojenia naszego w cudzysłowie transformatora mam połączone szeregowo, teraz mogę je połączyć równolegle. Można się przestraszyć trochę, jest tutaj dosyć mocno przyciągany. Może nam go nawet wyrwać z ręki. No dobra, możemy uznać, że żadnych zwarć międzyzwojowych w przypadku tego wirnika nie ma. Tutaj też wzrasta to napięcie probiercze, czyli z tym trzeba bardzo uważać. Zostawimy przy 50 V. Tak. Dotykam do osi wirnika i sprawdzam, czy nie mamy gdzieś przebicia. Tutaj mnie niepokoi, bo mam jedno takie miejsce, gdzie pomiędzy tymi wycinkami wskazówka w ogóle ani drgnie. Ja ten komutator jeszcze wyczyściłem, ale to nie zmienia faktu, jak pokręcę na minimalny, to mamy od razu znacznie wyraźniejsze wskazania na amperomierzu. Chyba wszystko tutaj jest sprawne. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na, myślę, że ciekawy odcinek, a w każdym razie ja z ogromnym zainteresowaniem obejrzę to urządzenie, które mam dzisiaj na stole. Od razu powiem, że jest to urządzenie do testowania wirników w silnikach elektrycznych, przede wszystkim wirników od silników komutatorowych. Możemy rzucić od razu okiem na tabliczkę. Tutaj jest fachowa nazwa aparat do badania tworników, czyli właśnie aparat czy urządzenie do badania wirników w silnikach. To jest urządzenie wyprodukowane przez Spółdzielnię Pracy Wspólnota w Krakowie. Podkreślam, wspólnota to jest taka trochę jeszcze archaiczna forma słowa wspólnota używana w nazwie tej spółdzielni, która tutaj na kanale jest znana, bo oglądaliśmy już co najmniej 2 albo 3 silniki elektryczne tam produkowane, ale spółdzielnia Wspólnota produkowała też mnóstwo bardzo ciekawych urządzeń diagnostycznych. Na przykład kiedyś króciutko pokazywałem i do niej też na pewno jeszcze wrócimy, walizkę czy taki tester do badania instalacji elektrycznej w samochodach i motocyklach, chyba głównie aparatów zapłonowych. To sobie też obejrzymy. Bardzo, bardzo dziękuję za wypożyczenie tego urządzenia Sławkowi. Urządzenie, tak jak powiedziałem, jest wypożyczone do prezentacji tutaj na kanale, ale Sławek zgodził się też, żebym przy okazji je wyczyścił, otworzył dokładnie, żebyśmy je tutaj na kanale obejrzeli, no i żebyśmy sprawdzili też, czy to urządzenie działa. Ja nawet już wstępnie w kilku filmach króciutko to urządzenie pokazywałem. Wydaje mi się nawet, że będziemy w stanie jednak jakieś eksperymenty przy jego pomocy tutaj przeprowadzić. Położyłem też kilka rzeczy, które nam się razem z tym urządzeniem przydadzą. Można znaleźć w internecie trochę filmów z obsługi tego urządzenia. To jest tak potocznie tak zwana magneśnica albo zwarciownica. Czasami używa się też takiego angielskiej nazwy growler, pochodzącej od angielskiego słowa growl, czyli nie wiem, warczeć, buczeć, bo to urządzenie wydaje taki bardzo charakterystyczny dźwięk podczas pracy. Zaraz zobaczymy, co przy pomocy tego urządzenia można zrobić, tylko najpierw chciałbym poszukać opisu tego urządzenia. A znalazłem ostatnio opis właśnie takiego testera wirników w publikacji, w której zupełnie się tego nie spodziewałem, bo w instrukcji naprawy samochodów Wartburg, którą kupiłem chyba tydzień czy 2 tygodnie temu, pozwólcie, że pokażę Wam, co tutaj jest o podobnym urządzeniu napisane. W tej książce o naprawach różnych modeli samochodów Wartburg jest m.in. szczegółowy rozdział wyposażenie elektryczne i jest tutaj podrozdział poświęcony prądnicy. Można zobaczyć schemat, budowę, można zobaczyć różne sposoby konserwacji prądnicy i naprawy uszkodzonych elementów prądnicy, m.in. właśnie twornika. Mamy tutaj różne sposoby sprawdzania. Nas interesuje, wyświetlę Wam to tutaj z boku,
kontrola twornika na zwarcia międzyzwojowe. Tutaj mamy rysunek bardzo uproszczonego, ale działającego na dokładnie takiej samej zasadzie urządzenia. To jest chyba pierwszy raz, kiedy widzę opis tego urządzenia w starej literaturze technicznej. Mam kilka książek dotyczących różnych starych urządzeń, ale chyba przyznaję, że do tej pory takiej zwarciownicy, czy magneśnicy, czy takiego growlera w tej literaturze nie znalazłem. Jeszcze to sprawdzę, jeżeli trafię na nie, to obejrzymy je sobie w późniejszej części tego filmu. Przeczytam Wam fragment tego rozdziału, który dotyczy widocznego tutaj rysunka. W celu zbadania twornika na zwarcia międzyzwojowe należy twornik umieścić w pryzmie przyrządu transformatorowego, tzw. growler. To jest dokładnie to, co mamy dzisiaj na stole. Przy załączeniu prądu zmiennego do uzwojenia przyrządu, leżący na pryzmie twornik, rysunek 15-19, stanowi mostek dla strumienia magnetycznego. Zmienny strumień magnetyczny przyrządu przecinający uzwojenie twornika wytwarza w nim siłę elektromagnetyczną, podobnie jak w uzwojeniu wtórnym transformatora. Jeżeli żadna z cewek obracanego powoli ręką twornika nie jest uszkodzona, strumień magnetyczny zamyka się całkowicie przez pakiet blach twornika i aparat pracuje cicho. Jeżeli jednak w zmiennym strumieniu magnetycznym znajduje się zwarta cewka twornika, przyrząd pracuje tak jak transformator ze zwartym uzwojeniem wtórnym. Przepływający w cewce nadmierny prąd jest powodem powstawania strumienia magnetycznego wtórnego o kierunku przeciwnym do strumienia głównego, co z kolei powoduje silne ich rozproszenie i głośne brzęczenie pakietu blach. Twornik ze zwartą cewką należy wymienić na nowy, względnie naprawić w zakładzie specjalistycznym. To jest taki bardzo podstawowy model tego rodzaju urządzenia. Nie ma tutaj mowy o pewnej ciekawej jego cesze, czy pewnej ciekawej właściwości i badaniu takiego twornika czy wirnika jeszcze w dodatku przy pomocy takiej cienkiej blaszki, za którą może posłużyć na przykład brzeszczot albo taka blaszka z takiego noża do tapet. Ja tę książkę o naprawach Wartburga na razie zamykam, obejrzymy ją sobie w innym odcinku. Bardzo się cieszę ze znalezienia tej książki na targu staroci, tym bardziej, że samochody Wartburg pełniły też ważną rolę kiedyś u mnie w rodzinie. Opowiem o tym przy okazji dokładniejszego filmu poświęconego tej książce. Natomiast podsumowując, jeżeli chodzi o to nasze dzisiejsze urządzenie, czy w każdym razie jego budowę, zrobiłem sobie takie bardzo uproszczone rysunki w przekroju. W zasadzie powinienem w ten sposób postawić to urządzenie, żeby te przekroje mniej więcej odpowiadały jego pozycji. Zobaczymy sobie zresztą, bo być może jest ono troszeczkę inaczej skonstruowane, ale zaraz to sobie porównamy. Czyli podsumowując budowę tego urządzenia, mamy w zasadzie taki w pewnym sensie transformator z otwartym rdzeniem. Tutaj jest nawinięta cewka na rdzeń ferromagnetyczny z blach transformatorowych w kształcie takiej litery U albo litery V, żeby można było tutaj wygodnie ułożyć wirnik, i po podłączeniu zasilania ten, w cudzysłowie, transformator generuje zmienne pole magnetyczne, które z kolei po położeniu tutaj wirnika indukuje prąd w testowanym wirniku. W pewnym sensie ten nasz wirnik czy jego uzwojenia stają się takimi wtórnymi uzwojeniami transformatora. No i przy pomocy takiego urządzenia jak to, które mamy tutaj na stole, można wykryć przede wszystkim zwarcia międzyzwojowe, ale można też przy pomocy innych akcesoriów tutaj zawartych wykryć przerwy w uzwojeniach, można wykryć uzwojenie izolacji, a w ogóle takie urządzenia mogą też służyć czasami do bardzo, bardzo odmiennych celów. Czytałem, że przy użyciu odpowiednich w cudzysłowie akcesoriów można wykorzystywać taki growler czy taką zwarciownicę na przykład jako transformator separacyjny i do wielu, wielu jeszcze innych zastosowań. Przede wszystkim jest to przeznaczone do testowania wirników w silnikach komutatorowych, ale czytałem, chociaż tego nigdy nie widziałem w praktyce, że można też przy pomocy takiego urządzenia do pewnego stopnia też testować też wirniki klatkowe z silników indukcyjnych. No dobrze, to teraz zobaczmy, w jaki sposób powinno się z tego urządzenia korzystać, aczkolwiek przyznaję, że tutaj też liczę na różne Wasze doświadczenia i Wasze podpowiedzi. Mam tutaj dowolny wirnik, to jest akurat w tym przypadku uszkodzony zresztą wirnik od starego odkurzacza Electrolux. Kładę go tutaj na rdzeniu naszego
transformatora. Na urządzeniu mamy lampkę, amperomierz, mamy wyłącznik czy przełącznik. Najwyraźniej jest tutaj co najmniej 2 uzwojenia, które możemy połączyć w sposób szeregowy lub równoległy, zasilać w sposób szeregowy lub równoległy. Przypuszczam, że zasilanie szeregowe stosowane jest przy mniejszych wirnikach, natomiast dla uzyskania większej mocy prawdopodobnie musimy włączyć tę pozycję połączenia równoległego uzwojeń tego transformatora, ale to sobie jeszcze dokładniej obejrzymy po rozmontowaniu tego urządzenia. Powiedzmy, że w tej chwili urządzenie jest włączone, zaraz to sobie też jeszcze dokładniej zobaczymy. No i takim chyba najbardziej podstawowym sposobem badania wirników, ten wirnik będzie tutaj bardzo mocno przyciągany do rdzenia transformatora, ale no, w razie czego można to wyłączyć, żeby go przesunąć, jeżeli byśmy nie dawali rady przesunąć go ręcznie, ale zwykle da się to zrobić. Trzeba go po prostu co jakiś czas delikatnie obrócić i przykładamy tutaj do tego wirnika w różnych pozycjach cieniutką blaszkę. Może być na przykład taka jak od tego noża do tapet. Tutaj w zasadzie w komplecie była jakaś taka cienka blaszka, która zginęła. Ja zresztą postaram się ją tutaj odtworzyć. No i co daje nam to przesuwanie? Jeżeli nie ma tutaj zwarcia pomiędzy uzwojeniami wirnika, ta blaszka nie będzie drgała, będzie albo w taki równomierny sposób przyciągana, albo w ogóle nie będzie żadnej reakcji. Natomiast w miejscu, gdzie znajduje się zwarcie w uzwojeniach tego wirnika, to te uszkodzone zwoje będą działały jak takie zwarte uzwojenie wtórne transformatora. Będzie w nich płynął prąd o dużym natężeniu i będzie generował silne, zmienne pole magnetyczne i wtedy ta blaszka zacznie dosyć wyraźnie drgać i brzęczeć. To będzie troszkę jak w przypadku takiego dzwonka. Także to już jest wskazówka, że gdzieś tutaj w danym miejscu w uzwojeniach takiego wirnika znajduje się zwarcie. Możemy przy pomocy tego urządzenia tymi 2 sondami sprawdzić też, czy pomiędzy wycinkami komutatora, a dokładniej mówiąc, czy pomiędzy poszczególnymi uzwojeniami a masą, czy w tym przypadku osią tego wirnika nie ma połączenia, czyli sprawdzamy, czy izolacja tutaj w tych uzwojeniach jest sprawna, po prostu przesuwając tymi sondami po wszystkich wycinkach komutatora. Tutaj nie powinno być połączenia pomiędzy nimi a osią wirnika. Trzeba tylko uważać, bo tutaj wydaje mi się, że jest już napięcie na poziomie około 50 V pomiędzy tymi sondami. To sprawdzimy. Są takie growlery z starszego typu, gdzie tutaj mamy w ogóle napięcie sieciowe pomiędzy takimi sondami. Także na to trzeba uważać. No i mamy tutaj jeszcze jedną sondę, którą możemy sprawdzić natężenie prądu indukowanego pomiędzy tymi wycinkami komutatora w uzwojeniach wirnika przy pomocy znajdującego się tutaj amperomierza. Nie jestem pewien, czy ta funkcja jest sprawna, aczkolwiek akurat w przypadku tego wirnika niewiele byśmy tutaj zobaczyli, bo on ma większość uzwojeń przerwaną, czyli w ogóle amperomierz nie pokazywałby tutaj niczego. Widziałem też możliwość sprawdzania uzwojeń w takim wirniku poprzez sprawdzenie napięcia woltomierzem pomiędzy sąsiednimi wycinkami komutatora, albo przy pomocy takiej malutkiej żaróweczki z przylutowanymi tutaj przewodami, które też dotykaliśmy podobnie jak tą sondę do sąsiednich wycinków komutatora. Może nawet spróbujemy to później też przy pomocy takiej żaróweczki z ciekawości zrobić. Dobra, tyle w teorii, a myślę, że teraz możemy spróbować podłączyć to urządzenie i sprawdzić ten i jeszcze jakiś wirnik w praktyce. Tak jak wspomniałem, ten stary wirnik od odkurzacza Electrolux, czy od silnika odkurzacza Electrolux jest uszkodzony. Tutaj są poprzerywane uzwojenia. My to sobie zobaczymy, ale tak czy inaczej wiemy już, nawet to widać tutaj, że ten wirnik jest niesprawny. Natomiast rzeczywiście ten dzisiejszy odcinek chciałbym też wykorzystać, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy wszystko w porządku jest z tym wirnikiem. To jest wirnik od wiertarki grupy technicznej Baniocha z 1974 roku. Oglądaliśmy już tę wiertarkę, czy w każdym razie jej demontaż w jednym z odcinków na kanale i po jej ponownym zmontowaniu miałem wrażenie, że jednak troszeczkę za bardzo iskrzy ta wiertarka i chciałbym przy okazji tego urządzenia też w praktyce sprawdzić, czy ten wirnik rzeczywiście jest w porządku. Przyznaję, że troszeczkę mi tutaj przeszkadza ta część obudowy z tarczą łożyska. Chętnie bym ją zdjął, tylko że
Nie bardzo mi się to do tej pory udało, a nie chcę jakoś bardzo za to szarpać, żeby nie uszkodzić tej aluminiowej bądź co bądź obudowy. Spróbuję to jeszcze zdjąć, jeżeli nie, to przynajmniej może w tej pozycji też uda nam się ten wirnik przy pomocy tego urządzenia sprawdzić. No dobrze, to włączmy teraz to urządzenie do zasilania. Wyłączę może na chwileczkę. Będzie głośno, no ale nie bez powodu jest to tak zwany growler, czyli właśnie brzęczyk, burczyk. Teraz uzwojenia naszego w cudzysłowie transformatora mam połączone szeregowo, teraz mogę je połączyć równolegle. Słychać, że urządzenie działa wtedy ze znacznie większą mocą. No właśnie, tu jest jedna ciekawostka. Tam jak widzicie świeci się w środku żarówka. Myślę, że widać to po tej lampce, ale tam w środku znajduje się w ogóle, nie wiem, pewnie 40-watowa, później to zobaczymy, żarówka, która się świeci. To jest typ WT1. Wydaje mi się, że w nowszych modelach typu na przykład WT3 ta żarówka wcale się tam nie świeci, tylko świecenie żarówki sygnalizuje połączenie pomiędzy sondami. No, takie dosyć logiczne, jak to w większości mierników. Mamy połączenie, zapala się jakaś lampka. Natomiast tutaj jest odwrotnie. Zobaczcie, jak mamy połączenie pomiędzy sondami, to ta lampka gaśnie. Możemy to zrobić na przykładzie wirnika. Uwaga, bo ten wirnik można się przestraszyć trochę. Jest tutaj dosyć mocno przyciągany. Może nam go nawet wyrwać z ręki. No i mogę teraz sprawdzić, to jest akurat już praktyczne zastosowanie tego urządzenia, sprawdzić, czy pomiędzy uzwojeniami wirnika, pomiędzy wycinkami komutatora a osią wirnika nie ma tutaj nigdzie połączenia, czyli czy nie mamy przebicia na masę tego wirnika. Pod tym względem ten wirnik jest sprawny. Natomiast jeżeli mielibyśmy tutaj przebicie, zobaczcie, to wtedy ta lampka gaśnie i w ten sposób sygnalizuje, że mamy połączenie pomiędzy tymi dwiema sondami. W tej chwili jest to normalne, no bo dotykam do osi wirnika, ale już w tej pozycji nie powinno tak być. No i jak widać tutaj akurat pomiędzy uzwojeniami tego wirnika a jego osią połączenia nie ma. Także to jest specyfika chyba tego urządzenia. Najpierw myślałem, że ono jest uszkodzone, natomiast później zobaczyłem, że w innych urządzeniach tego typu WT1 jest dokładnie tak samo. Ta lampka świeci się cały czas, ale już w urządzeniach na przykład typu WT3 z lat 70. było to odwrotnie. A ciekawe, tego nie wiem. Nie, tutaj w tym przypadku nie, ta sonda dotyczy zupełnie innego pomiaru, czyli chodzi o połączenie pomiędzy tymi dwiema sondami. Moglibyśmy teraz, jak mamy to urządzenie włączone, to od razu sprawdzić, czy nie ma tutaj zwarcia pomiędzy uzwojeniami w tym wirniku. Przykładam po prostu w ten sposób cienką blaszkę, może być właśnie taki nożyk. O, teraz nic się nie dzieje, tutaj przynajmniej w tym fragmencie wirnika te uzwojenia są w porządku. Gdyby były wadliwe, to miałbym pewnie taki efekt dotykając tutaj do tego wirnika. Ale w jego przypadku tutaj wydaje się, że w tym wirniku żadnych zwarć pomiędzy... Tutaj mi się coś wydawało. Nie. Żadnych zwarć pomiędzy tymi uzwojeniami nie ma. One w ogóle są tutaj poprzerywane. Możemy to jeszcze później zwykłym miernikiem sprawdzić. Wiem, że są też takie zwarciownice, w których jest taki dosyć wygodny przycisk, który wciskamy tylko na czas pomiaru, na przykład natomiast jak go puścimy, to urządzenie przestaje być zasilane i łatwiej jest wtedy obracać tym wirnikiem, no bo tutaj w tej pozycji w ogóle nie dałbym rady nim obracać, muszę go jednak oderwać i przełożyć. No dobra, to jest to najbardziej powszechne, czy najbardziej powszechny sposób wykorzystywania takiej zwarciownicy do badania wirników na zwarcia między uzwojeniami. Można to też robić takim brzeszczotem. Tutaj jak dotykam, to w ten sposób by to właśnie wyglądało, gdybyśmy mieli zwarcie na tym wirniku. Możemy od razu spróbować sprawdzić na zwarcie ten wirnik od wiertarki. Ja go tak troszeczkę w taki może niezbyt dobry sposób tutaj układam, ale trochę mi ta tarcza łożyska przeszkadza, inaczej go po prostu nie ułożę. Natomiast myślę, że powinno to mimo wszystko wystarczyć. On już jest znacznie mocniej przyciągnięty.
możemy uznać, że żadnych zwarć międzyzwojowych w przypadku tego wirnika nie ma. Tutaj przy okazji chciałem jeszcze zobaczyć, jakie jest napięcie probiercze pomiędzy tymi dwiema sondami. No 50 V, tak pamiętałem, bo kiedyś to sprawdzałem. A czy to ma znaczenie, w jakiej on jest tutaj pozycji? O, teraz nawet 103 V, zobaczcie, przy połączeniu, przy zasilaniu równoległym. Tutaj też wzrasta to napięcie probiercze, czyli z tym trzeba bardzo uważać. Zostawimy przy 50 V. Tak. Ok. Ok, czyli podczas tego badania ostrożnie, nie bez powodu te sondy są oznaczone tutaj na czerwono. Dotykam do osi wirnika i sprawdzam, czy nie mamy gdzieś przebicia pomiędzy uzwojeniami wirnika a jego osią. Gdyby tak było, to lampka by tutaj zgasła, ale na razie wszędzie się świeci. Ostrożnie odkładam, tak żeby nie dotykały do obudowy. Przekręcam wirnik, dotykam. No i nigdzie lampka nie gaśnie, czyli możemy wychodzić z założenia, że żadnego przebicia tutaj nie ma. Izolacja uzwojeń w tym wirniku jest w porządku, czyli dwa testy wyszły nam do tej pory pomyślnie. Nie ma zwarcia pomiędzy uzwojeniami, nie ma też przebicia pomiędzy uzwojeniami a obudową czy osią wirnika. No to spróbujmy jeszcze zrobić test tą końcówką, test natężenia prądu indukowanego w uzwojeniach tego wirnika. Tylko zauważyłem, że najlepiej jest badać to w tej pozycji, tutaj możliwie na górze, bo jak zaczniemy schodzić tutaj w dół, to spada też wartość na amperomierzu. Zobaczmy. Tutaj już wskazówka delikatnie drgnęła. I tak dookoła. Tutaj mnie niepokoi, bo mam jedno takie miejsce, gdzie pomiędzy tymi wycinkami wskazówka w ogóle ani drgnie. Tutaj mam takie miejsce, gdzie zupełnie nie mam żadnego wskazania na amperomierzu, tak jakby te uzwojenia były przerwane, co być może tłumaczyłoby powód iskrzenia tego wirnika. Zaraz spróbujemy to sprawdzić jeszcze zwykłym woltomierzem, czy zwykłym miernikiem uniwersalnym. Ja kiedyś, jak nie miałem do dyspozycji tego rodzaju urządzenia, no to po prostu tak, sprawdzałem sobie przy pomocy zwykłego miernika, czy mam przejście pomiędzy osią a wycinkami komutatora. Oczywiście jest to znacznie mniejsze, niższe napięcie probiercze niż tu w tym przypadku, gdzie mieliśmy je na poziomie 50 V, więc ten test jest mniej wiarygodny. Ale w tym przypadku tutaj problemu nie ma. Natomiast sprawdzałem też zawsze, czy mamy połączenie pomiędzy, tak jak dotykają szczotki do komutatora, pomiędzy wycinkami położonymi naprzeciwko siebie. Trzeba po prostu tak przejść dookoła cały ten komutator i pomiędzy położonymi w swoim sąsiedztwie. Natomiast tutaj, gdzie to jest? Tu sobie zaznaczyłem chyba to miejsce. Tutaj mamy, tu nie mamy. Właśnie, amperomierz naszego testera tutaj nie pokazywał nic i rzeczywiście miernik też nic nie pokazuje. Tu
Tu jest taki jeden wycinek komutatora, który kompletnie z sąsiednimi nie ma kontaktu. Ten, a naprzeciwko, zobaczcie, też nie ma. Tutaj sąsiedni jest. Ten nie ma. Nie ma. Tu ma. No niestety mam wrażenie, że to może być powód, dla którego ta wiertarka tak bardzo iskrzyła po jej podłączeniu. Prawdopodobnie tutaj jedno z tych uzwojeń w wirniku jednak jest uszkodzone. Zarówno zwykły multimetr, jak i to urządzenie do badania wirników w tym samym miejscu pokazują przerwę. Ja ten komutator jeszcze wyczyściłem, ale to nie zmienia faktu, że tutaj ten jeden wycinek pozostaje bez połączenia. Co ciekawe, nie mogę znaleźć innego. Tak jakby tylko jeden wycinek komutatora był uszkodzony. Czy w każdym razie tak jakby była przerwa w podłączonym do niego drucie czy przewodzie. Tu wszędzie mam. Ta wiertarka działała i ona nawet przy troszeczkę obniżonym napięciu nie iskrzyła, natomiast w pewnym momencie zaczynała iskrzyć przy napięciu znamionowym właśnie 220 V. Wszędzie tutaj mamy połączenie, jest jeden wycinek komutatora, ten, który zupełnie nie pokazuje połączenia. No, to jest rzecz, którą można było spokojnie, jak widać, wykryć przy pomocy takiego miernika, ale pokazało nam także to urządzenie, tę wadę tego wirnika stwierdziliśmy też przy pomocy tego testera wirników. Innych usterek tutaj przynajmniej przy takim pobieżnym przeglądzie na tym wirniku od starej wiertarki grupy technicznej Baniocha nie znalazłem. Tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Z boku jest takie pokrętło regulacji oporu, minimalny, maksymalny. I to też ma duże znaczenie przy właśnie takim badaniu, jak przed chwilą robiliśmy. Jeżeli tutaj ta wskazóweczka tylko ledwie drgała, możemy troszkę doregulować ten opór. Później zobaczymy, jak to jest w środku zbudowane. Ja włączę to urządzenie. Przepraszam. Włączę to urządzenie. O, i teraz będziemy mieć momencik. Teraz mamy opór chyba maksymalny. Ledwie tam ta wskazóweczka drga. Jak pokręcę na minimalny, to mamy od razu znacznie wyraźniejsze wskazania na amperomierzu. Ustawię sobie tutaj, gdzie jest ta wadliwa część. Czyli tak, tutaj mamy połączenie na tych sąsiednich wycinkach, a tutaj mamy zupełny brak na tym wadliwym. Czyli mimo, że teraz jest bardzo czuły ten amperomierz, to tutaj zupełnie w dalszym ciągu ani drgnie ta wskazóweczka. Sąsiednie wskazanie, tutaj nic. Aha, czyli to też jest dosyć przydatna regulacja. Ok.
Tutaj z tyłu tego urządzenia jest jeszcze jeden taki styk do podłączenia uziemienia dla bezpieczeństwa. Ja tego tutaj nie zrobiłem. Teoretycznie jest tutaj, wydawałoby się, że jest tutaj przewód z żyłą ochronną, czy z przewodem ochronnym, ale wydaje mi się, że to jest zwykły przewód dwużyłowy. Później zajrzymy do tej wtyczki i że jest to w ogóle nie podłączone do obudowy. Zobaczmy. Postawię tutaj miernik. Dotykam tutaj teoretycznie przewodu ochronnego i zupełnie nie ma połączenia na obudowę tego urządzenia, czyli jest to tylko wtyczka od przewodów trzyżyłowych, ale przewód jest w cudzysłowie normalny. Można by to ewentualnie zmienić, jak będziemy zaglądać do tego urządzenia dla bezpieczeństwa. No to tyle takiego szybkiego, praktycznego testu tego urządzenia. Ten wirnik sprawdziliśmy tylko bardzo szybko, czyli tak, zwarć między uzwojeniami tutaj nie ma, przebicia izolacji pomiędzy uzwojeniami a osią wirnika nie ma, natomiast w tym wirniku wiem na pewno, zresztą to widać, że uszkodzone, przerwane jest tutaj co najmniej kilka uzwojeń w tym wirniku. Natomiast sprawdziliśmy sobie też ten wirnik od wiertarki, tutaj okazało się, że zwarć międzyzwojowych nie ma, przebicia pomiędzy uzwojeniami a osią wirnika nie ma, natomiast najwyraźniej też jest jakieś uszkodzenie tutaj wyraźne na jednym z tych, tutaj na tym, tak zaznaczyłem, na tym wycinku komutatora, który wydaje się zupełnie oderwany, odizolowany, nie ma pomiędzy nim a innymi połączenia. Tutaj mam jeszcze taki silnik od odkurzacza, silnik typu SK5A1 z 1964 roku. W nim też na pewno wiem, bo o tym był odcinek, nawet to jest chyba tutaj zaznaczone, że są tu i tu chyba też, ale na pewno te dwa. Też nie ma połączenia pomiędzy tymi wycinkami komutatora a innymi i właściwie to efekt jest dokładnie taki sam jak przy tym wirniku od wiertarki. Bardzo iskrzy ten silnik podczas pracy. Nie mam chyba na razie żadnego wirnika, przynajmniej nie wiem o tym, w którym byłyby zwarcia międzyzwojowe, żebyśmy mogli zobaczyć, jak drga ta blaszka podczas testów takiego wirnika. Sprawdzę jeszcze ewentualnie wirnik od takiego silnika, od odkurzacza Czajka, bo on też sprawiał problemy, ja go wcześniej sprawdzałem i wydaje mi się, że tutaj wszędzie połączenie pomiędzy tymi wycinkami komutatora było, ale bardzo możliwe, że w nim właśnie znajduje się gdzieś jakieś zwarcie pomiędzy uzwojeniami. No dobrze, to może tak, dzisiaj obejrzeliśmy sobie z zewnątrz to urządzenie, poczytaliśmy trochę w literaturze, jak jest zbudowany taki aparat do testowania wirników, czy aparat do testowania tworników. O dziwo informacje o nim znaleźliśmy w książce o naprawach samochodu Wartburg. Wiemy już, że jest to urządzenie zbudowane bardzo podobnie jak taki typowy transformator, tyle że rdzeń tego transformatora jest otwarty i po położeniu tutaj wirnika, wirnik staje się czymś w rodzaju wtórnego uzwojenia tego transformatora. Nawiasem więc można by taki prosty tester wirników właśnie z jakiegoś transformatora albo ze stojana jakiegoś silnika zrobić. Widziałem tego rodzaju projekty w internecie. Może nawet kiedyś tutaj w warsztacie też sobie taki mały, prosty, coś w tym rodzaju growler z jakiegoś starego silnika zrobię, ale oczywiście chciałbym też na własny użytek zdobyć kiedyś taki oryginalny egzemplarz narzędzia, takiego testera z Spółdzielni Pracy Wspólnota, no bo ten wróci prędzej czy później do warsztatu, do Sławka po prezentacji tutaj u mnie na kanale. No i sprawdziliśmy dzisiaj też przede wszystkim, właściwie dwa wirniki, ale przede wszystkim ten. Sprawdziliśmy, że zwarć międzyzwojowych na nim nie ma, sprawdziliśmy, że nie ma uszkodzonej izolacji, no ale sprawdziliśmy, że zarówno w tym, jak i jak się okazało w tym wirniku od wiertarki uszkodzone jest uzwojenie, czy przerwane jest uzwojenie tutaj w tym wirniku, a w każdym razie w tym przypadku zupełnie odizolowany, oderwany wydaje się jeden fragment komutatora. Prawdę mówiąc, nie wiem, w jaki sposób te wirniki są nawinięte. Myślałem, że znajdę też drugi koniec tego uzwojenia, na którym też nie będę miał połączenia, ale tutaj ewidentnie jest tylko jeden wycinek, na którym tego połączenia nie mamy i to powoduje, wydaje mi się, że to może być powód, dla którego
ta wiertarka podczas pracy no dosyć mocno jednak iskrzy. Także przydało się nam to urządzenie w praktyce. Myślę, że na dzisiaj wystarczy, a w następnym odcinku również o tym urządzeniu, może nawet w ciekawszym odcinku, rozmontujemy to urządzenie, zajrzymy do niego do środka, zobaczymy jak jest zbudowane, wyczyścimy to też wszystko, ale na razie wydaje mi się, wbrew temu co kiedyś powiedziałem, jak pierwszy raz próbowałem obsługiwać to urządzenie, wydaje mi się na razie, że chyba wszystko tutaj jest sprawne.